Dzień dobry kochani. Dzisiaj pokażę Wam, jak wykonać taki malutki, uroczy koszyczek na jajeczko. Jest on tutaj udekorowany kwiatuszkami. Możecie, jeżeli chcecie, zrobić więcej tych kwiatuszków. Ja Wam pokażę, jak wykonać właśnie koszyczek oraz jak wykonać kwiatuszek. Tak, tutaj mam w innym kolorze. Robi się go dosyć szybko, a to dlatego, że będziemy go robić z podwójnej nitki. I tak, ja tym razem sobie wzięłam dwa różne kolorki włóczki i je wymieszam. To jest włóczka Yarnard Jeans, ale jeżeli macie jeden motek, również możecie zrobić ten koszyczek. No bo każda nitka ma dwa końce. I we włóczkach jest właśnie fajne takie coś, że ze środka możemy sobie wyciągnąć drugi koniec. Łączymy sobie wtedy te dwie nitki i pracujemy normalnie na dwóch niteczkach. A jeżeli chcecie zrobić dwukolorowy koszyczek, tak jak ja w tym przypadku, to śmiało możecie połączyć właśnie dwie różne niteczki. Oprócz tego potrzebujemy jeden kolor albo więcej, to już zależy od Was, na kwiatuszki. Jak widzicie, ja w ogóle pracuję na resztkach takich pozbijanych w kulki, a to dlatego, że na ten wzór potrzeba bardzo, bardzo mało włóczki. I tak, wiemy, jakiej włóczki potrzebujemy. I teraz szydełka. I tak, ja tutaj do dwóch nitek używam szydełka 3,5 mm, a do robienia kwiatuszków szydełka 2,5 mm. Oprócz tego potrzebujemy jeszcze nożyczki oraz igłę. I to jest wszystko, co jest nam potrzebne. Będzie mi miło, jak zostawicie łapkę w górę pod tym filmem, subskrypcję na moim kanale oraz jak zajrzycie do opisu, tam jest link do Buy Coffee, gdzie możecie postawić mi wirtualną kawkę. To jest takie wsparcie mojego kanału i za wszystkie kawy bardzo, kochani, bardzo Wam dziękuję. Dobra, wiemy, co robimy, wiemy, czym robimy, także zaczynamy. Zaczniemy sobie od wykonania kwiatuszków. I tak, robimy magiczne kółeczko i jeżeli jeszcze nie wiecie, jak takie kółeczko wykonać, to zapraszam Was tutaj do tego filmiku. Tam pokazuję krok po kroku właśnie, jak magiczne kółko zrobić. I jak już będziemy mieli magiczne kółeczko, robimy jedno oczko łańcuszka. Następnie wykonujemy dwa słupki. Pierwszy i drugi, dwa oczka łańcuszka i oczko ścisłe tutaj na tych dwóch niteczkach naszego magicznego kółka. Znowu dwa oczka łańcuszka, dwa słupki, pierwszy i drugi, dwa oczka łańcuszka i oczko ścisłe tutaj na niteczkach magicznego kółka. Znowu dwa oczka łańcuszka, dwa słupki, dwa oczka łańcuszka, oczko ścisłe na naszym magicznym kółku, dwa oczka łańcuszka, dwa słupki, dwa oczka łańcuszka i oczko ścisłe. I raz jeszcze, piąty płateczek robimy, dwa oczka łańcuszka, dwa słupki, dwa oczka łańcuszka,
oczko ścisłe i oczko łańcuszka. Teraz sobie zaciskamy nasze magiczne kółko, ciągnąc za tą krótką nitkę. Mocno zaciskamy. Ucinamy sobie niteczkę, zostawiamy kawałeczek właśnie, bo tymi nitkami będziemy przyszywać nasze kwiatuszki do koszyczków. I tak, kwiatków robicie tyle, ile chcecie. Ja wykonam jeszcze drugi ten kwiatuszek i wracam do Was pokazać, jak wykonać główną część naszej dzisiejszej pracy, czyli koszyczek. Bierzemy sobie teraz nasz kolor bądź kolorki na koszyk. Szydełko to grubsze i jeżeli macie takie znaczniki, to również może się taki znacznik przydać. Robimy magiczne kółko. I teraz na naszym magicznym kółeczku robimy 6 półsłupków, ale po pierwszym półsłupku sobie tutaj znacznikiem zaznaczymy ten właśnie pierwszy półsłupek. Mamy 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Mamy 6 półsłupków. Zaciskamy sobie nasze kółeczko, wyciągamy znacznik i w jego miejscu robimy oczko ścisłe. Teraz jedno oczko łańcuszka i zaraz za oczkiem łańcuszka, w tym miejscu, gdzie robiliśmy oczko ścisłe, robimy 2 półsłupki. Pierwszy i właśnie ten pierwszy sobie zaznaczamy i drugi. Mamy 2 półsłupki w jednym półsłupku. I takich powtórzeń, właśnie 2 w jednym, musimy w sumie wykonać 6. Więc mamy pierwsze powtórzenie. Teraz wbijamy się nad kolejnym półsłupkiem, gdzie robimy 2 w jednym. Drugie. W kolejnym półsłupku 2 w jednym. Więc mamy trzecie powtórzenie. W kolejnym półsłupku 2 półsłupki, więc mamy czwarte powtórzenie. W następnym półsłupku 2 w jednym. Mamy piąte powtórzenie i w kolejnym półsłupku 2 w jednym i mamy szóste powtórzenie. Wyciągamy znacznik i w jego miejscu robimy oczko ścisłe. I drugie okrążenie mamy zakończone. Teraz oczko łańcuszka i tutaj zaraz za oczkiem, w miejscu, gdzie robiliśmy oczko ścisłe, robimy pierwszy półsłupek. Zaznaczymy sobie go i w tym okrążeniu musimy wykonać 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to półsłupek nad półsłupkiem i 2 w jednym. W kolejnym półsłupku właśnie 2 półsłupki. Mamy pierwsze powtórzenie i znowu półsłupek nad półsłupkiem i 2 w jednym. Drugie powtórzenie. W kolejnym półsłupku półsłupek nad półsłupkiem, w następnym 2 w jednym. Mamy trzecie powtórzenie, półsłupek nad półsłupkiem, 2 w jednym. Czwarte powtórzenie, półsłupek nad półsłupkiem, 2 w jednym. Piąte powtórzenie, półsłupek nad półsłupkiem, 2 w jednym. Szóste powtórzenie. Wyciągamy znacznik i w jego miejscu robimy oczko ścisłe.
Teraz wykonamy ostatnie okrążenie podstawy. Oczko łańcuszka i pierwszy półsłupek tutaj zaraz za oczkiem. W miejscu oczka ścisłego. Znaczymy sobie i w tym okrążeniu wykonamy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to półsłupek nad półsłupkiem, półsłupek nad półsłupkiem i 2 w jednym. Raz drugie powtórzenie, półsłupek, półsłupek i 2 w jednym. Trzecie powtórzenie, półsłupek, półsłupek, 2 w jednym. Czwarte powtórzenie, półsłupek, półsłupek, 2 w jednym. Piąte powtórzenie, półsłupek, półsłupek, 2 w jednym. I szóste powtórzenie, półsłupek, półsłupek i 2 w jednym. I teraz, kochani, robimy oczko ścisłe w miejscu tutaj znacznika. I mamy podstawę gotową. Teraz w kolejnym okrążeniu będziemy pracować tylko właśnie nie na 2 niteczkach, tak jak normalnie się robi półsłupek, czyli tu mamy 1 i 2 nitki, tylko będziemy wbijać je w tylne niteczki. Ale najpierw robimy oczko łańcuszka i teraz właśnie wbijamy się nie pod 2, a pod tą tylną, tą dalej nitkę i robimy pierwszy półsłupek. Zaznaczamy sobie go i w tym okrążeniu zrobimy właśnie 24 półsłupki w tylną niteczkę. Mamy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 i 24 półsłupek. Wyciągamy znacznik i w jego miejscu pod 2 niteczki normalnie robimy oczko ścisłe. I teraz 4 kolejne okrążenia wykonujemy dokładnie tak jak teraz pokażę to jedno. Oczko łańcuszka i pierwszy półsłupek zaraz za oczkiem. Zaznaczamy sobie i w tym oraz w kolejnych 3 okrążeniach wykonujemy 24 półsłupki. Każdy półsłupek robiąc pojedynczy. Czyli mamy raz, 2, 3 i pracujemy już normalnie. Pod 2 niteczki. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 i 24 półsłupki. Oczko ścisłe w miejscu znacznika. I tak jak mówiłam, jeszcze 3
takie same okrążenia musimy wykonać. Ja już to zrobię poza kadrem i zaraz do Was wracam. Ostatnie okrążenie również kończymy oczkiem ścisłym w miejscu znacznika. I na koniec robimy jeszcze oczko łańcuszka. Tu sobie zaciskamy, ucinamy tą niteczkę albo te niteczki, wyciągamy i tak ze środka nitkę sobie utniemy, tylko jeszcze zaciągniemy sobie. Ja zostawiam około centymetra tutaj wolnej niteczki. I tak te nitki wszywamy w naszą pracę. Normalnie tak po prostu przeszywamy sobie kilkukrotnie, a następnie nitkę ucinamy. I tak tutaj główną część koszyczka mamy gotową. Teraz pokażę Wam, jak wykonać pasek bądź rączkę, jak zwał, tak zwał, i jak zmontować wszystko w całość. Żeby zrobić pasek, najpierw wykonamy pętelkę. A następnie 20 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20. Mamy 20 oczek łańcuszka. I teraz licząc od trzeciego oczka, od szydełka mamy pierwsze, drugie i trzecie oczko. Tak, wbijamy się w to trzecie oczko i robimy półsłupek. I dalej do końca łańcuszka w każdym oczku wykonamy po jednym półsłupku. Na koniec robimy oczko łańcuszka. Zostawiamy dłuższą niteczkę, bo tą nitką będziemy przyszywać to do naszego koszyczka. I tak najpierw sobie przyszyjemy tą część właśnie z nitkami i tutaj obojętne w którym miejscu chwycimy tego naszego koszyczka, w którym tutaj miejscu się doszyjemy. Ja przyszywam kilkukrotnie. Chwytam koszyczek, następnie rączkę, później znowu koszyczek i to tak jak mówię kilka razy. Jak już uznam, że mam dobrze przyszyte, to przywam się tą nitką gdzieś w głąb koszyczka, przeszywam, a następnie ucinam nadmiar. I tak. Teraz
jedną z tych nitek przechodzimy na drugą stronę. Przeszywam się tutaj naprzemiennie, góra, dół, góra, dół. Tu sobie ściśniemy koszyczek, sprawdzamy, w którym miejscu ma być to uszko. Uszko, ramię. Jeszcze kawałeczek. I jak już jesteśmy w odpowiednim miejscu, to doszywamy tą część. I tutaj tak samo. Najpierw koszyczek, później w to ucho koszyka. Proszę, powiedzcie mi, napiszcie mi w komentarzach, jak się ta część koszyczka nazywa. Bo im częściej powtarzam ucho, tym brzmi mi to bardziej nieprawdopodobnie. I tak. I w tym przypadku, jeżeli uznam, że już mam odpowiednio doszyte, to przeszywam się nitką gdzieś dalej, a następnie ją ucinam. Tak, tą niteczkę sobie po prostu wszywam w koszyk. Ucinamy również. I zostało nam jeszcze tylko przyszycie kwiatuszków. Najpierw sobie przeszywamy tutaj jedną niteczkę. No to dosłownie 2 razy sobie chwycimy każdą nitką kwiatuszek i to w zupełności wystarczy. No chyba, że chcecie mieć bardzo mocno doszyte te kwiatuszki, no to już musicie kilkukrotnie więcej razy doszywać. Tak, a na końcu ja sobie jeszcze wiążę te 2 niteczki. I kwiatuszek jest doszyty. Później sobie doszyję drugi kwiatuszek i będę miała koszyczek gotowy. Jeszcze sobie tylko tutaj obetniemy niteczki. Mam nadzieję, kochani, że dzisiejszy filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak było, zachęcam raz jeszcze do łapki w górę, do subskrypcji, do dzwoneczka oraz do zajrzenia do opisu, gdzie jest link do Buy Coffee. Tam możecie postawić mi wirtualną kawkę. Ja Wam za dzisiaj ślicznie dziękuję. Wszystkiego dobrego i powodzenia.